Dzień dobry, dziś przyjedzie do mnie pan Piotr, który ma do pokonania 200 km tylko po to, żeby mu zdiagnozować zespół grzejny Doricocha MPC 3003. Problem polega na tym, że zespół grzejny ktoś naprawił. Ktoś wymienił w tym zespole sleeve, bardzo dobrze. Podobno był wymieniony wałek dociskowy i na tym przygoda się skończyła z wymianami. Po zainstalowaniu unitu do kserokopiarki maszyna cały czas zgłasza SC531 i tego typu różne kody. Poprzedni serwis się poddał, oni wymienili takie rzeczy, które stwierdzili, że trzeba wymienić. No i teraz jest prośba o to, żebym ja zdiagnozował resztę, co zresztą zrobię. Więc przyjedzie grzejnik, pan Piotr nie chce występować przed kamerą, on mi go po prostu przyniesie, a wy zobaczycie, jak ja przeprowadzam naprawę. Najpierw zmierzę lampę, czy ona jest ok. Żeby to dobrze zdemontować i nic nie połamać, to tak naprawdę najpierw musimy się pozbyć tych małych śrubek. Dopiero teraz możemy zdemontować górną obudowę w bezpieczny sposób. To wszystko wygląda normalnie jeszcze. Zdejmijmy tę prowadnicę, bo ona tylko przeszkadza. Sprężynka jest zainstalowana poprawnie z tego co widzę. Tak. No ale szukamy dalej. Najbardziej podejrzane są według mnie termistory w takich sytuacjach. I chyba po prostu trzeba je wymienić. To są termistory fabryczne, bo widać na nich ślad zrobiony markerem. Czyli jest to fabryczny montaż. Nigdy nie były wymieniane. No więc chyba trzeba je wymienić. Lampa jest podłączona, zaraz ją zmierzymy. Tu lampa jest podłączona, czyli zasilanie lampy jest. To jest podłączone. Termistory są podłączone. Dobrze, sprawdzimy najpierw lampę grzejną, czy ona działa.
Żeby zmierzyć lampę, trzeba ją rozpiąć. Ok. Po prostu, czy nie jest strząknięta? Ok. Ok, lampa jest dobra. No to o tyle plus. Świetnie, to mnie cieszy. Dobra, to możemy podłączyć tak jak było. To zainstalujemy ponownie. Ok. Lampie damy spokój. Skoro wszystko wygląda w porządku, to moim zdaniem jest problem z termistorami. Najczęściej uszkodzeniu ulegają, dziwny napis, te dwa termistory, które są tu, więc najpierw wymienię te, czyli AW10 0156, jeżeli ktoś potrzebuje. Piękne. No dobrze. Więc ja podejrzewam, że te termistory są albo uszkodzone, albo ktoś je zainstalował odwrotnie, bo też można się pomylić. Dobrze, nie przeciągam. Będę instalował nowe. Nie podejrzewam tego drugiego termistora, bo jego wymienia się dosyć rzadko. Zobaczymy najpierw, czy pomoże ten podwójny. Ten podwójny, czyli to będzie czarno-białe podejście, 4 kabelki, 3, ok, czyli to będzie ten. Dobra, rozpinamy wtyczkę. Dobra, będzie nam łatwiej, jak sobie to ustabilizujemy w jakikolwiek sposób. No i fajnie. Mnie interesuje ta część. Na pewno to będzie to. Super. To są moje termistory. Znaczy klienta. Wyglądają normalnie. Teraz możemy sprawdzić, czy zostały zainstalowane w sposób poprawny. Poprawny. Brązowy wchodzi tu, a czarny wchodzi tu. Oczywiście można się pomylić i na siłę przykręcić dwiema kropkami od spodu, no ale wtedy od razu będzie źle. Czy te termistory wyglądają dobrze, czy źle? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Wyglądają normalnie, ale może straciły swoje właściwości i już nie działają. Więc najlepiej je wymienić. Ale jeszcze się przyjrzyjmy temu. Przyda nam się taka pałeczka.
chyba tu nie mogę mówić o jakichś uszkodzeniach, tu wszystko wygląda normalnie. Ale mogą być zepsute. Dobra, wsadzamy nowe. Nie ma co. Tak. To jest w sumie prosta sprawa. Zapamiętaj tylko, że brązowy jest z lewej. Jest ok. Ta zapinka musi być przed tym mocowaniem, żeby nie wyciągnąć termistora, cokolwiek by się zdarzyło. Musi być to. W międzyczasie przyszedł właściciel i poprosił, żeby mieć już 100% pewność, skoro jest to podejrzane, to żeby wymienić mu też drugi termistor, to nie ma problemu, i żeby zainstalować bezpiecznik termiczny Picofusa, dlatego że ten bezpiecznik jest niezbędny do tego, żeby odblokować maszynę po uszkodzeniu. No więc zabieram się za wymianę jeszcze bezpiecznika i tego termistora i wszyscy będziemy spali spokojnie, że na pewno będzie już dobrze.
Żeby reset kserokopiarki się udał, trzeba wsadzić bezpiecznik. Jeżeli nie wsadzisz bezpiecznika, maszyna może w ogóle się nie zresetować. Jest to rzecz niezbędna. Bezpiecznik wkładamy w jedno, jedyne wolne gniazdo, czyli tutaj. Tutaj jest specjalne miejsce na Twój bezpiecznik. Jeżeli masz więcej cierpliwości, to ten zaczep można zainstalować przed tą dziurką. Ja takiej cierpliwości nie mam, więc instaluję go tu. I oznaczam. Podsumowując, wymieniłem termistor podwójny, bezpiecznik termiczny, sprawdziłem lampy, że są w porządku, więc instaluję obudowę i grzejnik wraca z powrotem do właściciela, do kserokopiarki. Dobra, skręcamy. Naprawa się udała, zespół grzejny zainstalowałem w swojej kopiarce i było wszystko dobrze. Pan Piotr zabrał grzejnik, pojechał do swojego miasta, zainstalował w swojej maszynie, zresetował maszynę, bo musiał i wszystko jest w porządku. Do tej pory zrobił już kilkaset wydruków i jest wszystko ok. Nie będę mówił, ile kosztowała taka diagnostyka i wymiana tych termistorów, bo to w ogóle nie o to chodzi. Moja praca to jest w ogóle coś innego, ale chciałem Wam tylko powiedzieć, że jest to bardzo prosta naprawa. Oczywiście użyłem termistorów, które były oryginalne, nowe, prosto z pudełka. Nie używam innych części, jeżeli robię komercyjne naprawy. I użyłem tylko kilku narzędzi, to tak naprawdę podstawowych. Śrubokręt gwiazdkowy, wiadomo, wkrętarka. Użyłem pansetki, chociaż tak naprawdę ta pansetka nie była potrzebna, lubię jej używać. Użyłem małych szczypcy, które pozwoliły mi tam na precyzyjne ułożenie przewodów i użyłem użyłem jeszcze tego małego śrubokręta. Bardzo go lubię, jest bardzo fajny, taki poręczny. Więc tak naprawdę 4 narzędzia.
Jeden pędzelek został użyty, bo było troszkę brudu i użyłem właściwie jeden czyścik. To są takie pałeczki specjalnie do czyszczenia kserokopiarek. Niektórzy używają takich dłuższych, no ja używam akurat tych dłuższych, które są do maszyn. Fajnie można wyczyścić jakieś zakamarki, fajnie można wyczyścić optykę soczewkę. Polecam ten produkt. Niewielkie pieniądze, 100 sztuk w paczce. Czy ja czegoś jeszcze użyłem? Użyłem oczywiście jeszcze miernika, ale tak naprawdę tylko jego jednej funkcji sprawdziłem, czy lampa jest dobra, czy nie jest strząknięta. Okazało się, że jest dobra. Jak zwykle w moim filmie wystąpiły też na moich rączkach rękawiczki ochronne i tak naprawdę nic więcej dziś nie użyłem, więc sami widzicie, że naprawa jest prosta. Potrzeba tylko kilka narzędzi, 2 termistory, maszyna rusza, nie ma problemów. Jeżeli wymieniasz wałek, sleeve, czy tam folię, jak już tam masz, jaki masz budżet, to już ja nie wnikam. Pamiętaj o tym, żeby na wszelki wypadek zawsze wymienić termistory, bo niosą one za sobą wiele nieszczęść, jeżeli zostawi się stare. Pozdrawiam.